Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym znajduje się opuszczony Tupolew 134. Wiemy, że jest gdzieś tam, wiemy, że jest jednostka, wiemy, że jest samolot, ale nie wiemy dokładnie gdzie, więc musimy to wszystko znaleźć. Natomiast to, co wiemy, to że na tym Tupolewie ćwiczyły wojska specjalne i antyterroryści z Bułgarii. Szukamy wejścia. Samolot jest gdzieś tam, jednostka jest gdzieś tam. Mamy się podzielić, wy idziecie na jednostkę, tak? Tak, my pójdziemy na jednostkę, ty na Tupolewa, tylko tutaj już wchodzimy i zobaczcie, macie coś na zasadzie takiej rampy dla większych samochodów. To jest Małpigaj. Albo może Małpigaj. Tak, to jest Małpigaj. Tak, to właśnie tutaj trenowały te jednostki. Tak, potem przebiegały jednostki specjalne. Dobra, ty, to ja będę... Widzisz, tu pewnie była taka ściana, przez którą musieli się drewniana przebić. Jeszcze wam coś udowodnię. Jakbyś to dokręcił, to bym dał 10 na 10. Czekaj. Co ty chcesz zrobić właściwie? Obrócić się na tym. Jeszcze w oko się uderzy. Było... Służby specjalne w akcji! To są służby bardzo specjalne. Właśnie tak tutaj działały te jednostki, właśnie tak ćwiczyły. Teraz mogłem wam to pokazać, chodźcie dalej. Jak oni tak ćwiczyli, to dlatego komuna upadła. No to gdzieś tam musimy się udać. Tam już jest jednostka. No to idźcie! Nie popędzaj nas, Jezu! Komandosi. Tupolewa ma pod nosem i Gdzie jest ten Tupolew? Nie wiem. No mówię, że go widzisz. Za pół godziny będzie ciemno. Nara. Mamy też ze sobą radia, które trochę muszę przyciszyć, ale to, co zrobił Konrad, to nie do końca, bo tu były liny, zobaczcie. I to rzeczywiście jest Małpigaj, tylko po prostu to polegało na tym, że trzeba było złapać się tej stalowej liny i przelecieć po tej długości tutaj. Ewentualnie może było kilka nich i po prostu przechodzili nad tym wąwozem. Tak czy siak musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że mamy godzinę 17:22, a koło 18:00 już się zacznie robić ciemno, a ja jeszcze tutaj chciałem przelecieć się dronem po prostu. Z racji, że ty jesteś tym uderzeniowym, tym oddziałem specjalnym, komandosem, to ja mogę się zabawić w wywiad, nie? Że będę takim wywiadowcą. Ale będziesz mnie przesłuchiwać? Czy o co chodzi? Nie, zupełnie nie o to chodzi. Bardziej mi chodzi o to... Rozkminimy tym zwiadem, zwiadowcą. Gdzie może być ta... Tam jest, za drzewami jest duży budynek. Tak, ale z jeszcze jedną poszlakę, bo oprócz tego, że ten budynek widać, nie? Jakby go nie było widać. Jakby go nie było widać, tu jest ścieżka. Gdzie są jabłka, czy co? Antonówki. Nie no, trzeba uważać, bo tu jesteśmy pod gradobiciem obserwacji. Tu jest śmichy, chichy, a tu bez kitu jest. Pytanie, czy my tam wejdziemy. Idę, zacząłem się już troszeczkę obawiać, bo idę po ścieżce, a się okazuje, że samolotu nie ma. Po czym nagle, zobaczcie, zza krzaków wyłonił się ogon Tupolewa. Widzicie go, jak on jest zarośnięty? I jeszcze dookoła wszędzie kwitną, nie wiem co to są, jakieś owocówki. Jest na biało i tak trochę ten ogon przymaskowało. Ale dobra, znalazłem samolot. No to jakaś szopa jest i nic więcej. Tylko tak na chłopski rozum, przechodząc na tą stronę, to nie wiem, czy będziemy po tej dobrej stronie przypadkiem? Chyba tak. No tak, bo to jest ta jednostka. No. No tak, chyba. Myśleliśmy po tamtej stronie, zobaczcie. Przeszliśmy przez ten barak. Jesteśmy już, myślałem, że będziemy musieli przeskakiwać przez to ogrodzenie, a udało nam się przejść przez ten barak. I wiesz co? I tamte garaże wyglądają w miarę nowo. I tam ja bym się uważał, bo jak to jest teren monitorowany, to możliwe, że po prostu tam ludzie trzymają jakieś swoje samochody. Ktoś o to dba, bo to jest powycinane i tak dalej, nie? Zobacz, że tutaj masz normalnie ładny przejazd, więc też tak trochę idziemy. No dobra, no A zobaczymy. tam się coś świeci, widzisz? Aż przybliżę, czekaj. To jest satelita, to jest dom czyjś. Naprawdę? Tam ktoś mieszka? No chyba tak, no. No bądźmy cicho tutaj. Jak się przypatrzycie na ogon, widać jeszcze barwy bułgarskie, ale ten samolot i tak latał na początku dla bałkańskich linii lotniczych i to jest ta wersja 134 plus taki, że on jeszcze stoi. To jest ciekawe, zobaczcie, że skrzydła ma dość nisko, ale ogon ma
strasznie wysoko, jeszcze u góry są lotki. Fajny temacik, już byłem kiedyś na Jumbo Jetie w Atenach, w Grecji. Ale tamten to był 10 razy taki. Natomiast dobra, udało mi się go znaleźć. Teraz jeszcze ogarnąć jakieś wejście do środka. Najpierw go troszeczkę obejdę. I zobaczcie, że latał później też dla linii Bulgarian Airlines i został podarowany właśnie tutaj, żeby się wojska... Tu chyba radar jest, bo to nie jest z metalu, tylko to jest, widzicie, jakimś takim, nie wiem jak to nazwać, plaster miodu jest, tylko to jest kompozytowe. Został podarowany po prostu jednostkom specjalnym, aby mogli na nim ćwiczyć. Tutaj przednia goleń. Co ciekawe, że jeszcze w środku widać, tylko zapalę lampę, w środku jeszcze widać wiązki hydrauliki. Napisy są po rosyjsku, bo to radziecka konstrukcja. Przejdźmy się pod nim, tylko trzeba uważać na głowę. To są chyba te rurki Pitota, z tego co kojarzę. To by wam więcej powiedział Konrad. O, zobaczcie. Kłódka jest założona. Aha, dobra, pewnie to się przekręcało. Otwierało się jakiś taki włas od dołu. Tutaj chyba lampa, ale też nie chcę was jakby okłamywać, bo aż tak bardzo się na lotnictwie nie znam, natomiast z tego co widzę, to musi tu leżeć dość długo, znaczy się stać dość długo, bo już wrósł. Wiadomo, nie ma ciśnienia w oponie, ale mimo wszystko i tak te opony są zagrzebane. I teraz pytanie, czy lepiej jest wejść... O! Tu możemy sobie wejść, słuchajcie, w tylną goleń i cała hydraulika jeszcze jest. Dobra, nie byłem nigdy w środku, że tak powiem. To jest to miejsce, gdzie chowa się koło i czasami jest tak, że gdzieś tam, wiecie, w jakichś filmach ktoś przez koło przechodzi do środka samolotu. No tutaj takiego wejścia nie widzę, a to inna konstrukcja. A, to w ogóle chyba też jeszcze było podłączone. Da radę jeszcze tym ruszyć? Nie, wszystko w smarze uwalone. Dobra, wychodzimy. O, i tu jest takie fajne wejście. Widzicie, tutaj był taki wał oraz transzeje. Zapewne też to było do ćwiczeń, bo tutaj też widać jakieś takie różne pręty i tak dalej, na których skakano. Ćwiczono swoje fizyczne umiejętności. Zaraz będzie coraz gorzej widać wszystko, bo jesteśmy już, można powiedzieć, tego czasu 17:35, a tutaj 18:20 zachodzi słońce. Ty, tam jest warsztat jakiś. No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest pewnie warsztat jakiś i dlatego to jest monitorowane, że tam ludzie pracują. No to miejmy... Czy tam w ogóle będzie się dało wejść? Ja bym poszedł od tyłu i jakoś z tamtej strony tam. No to tak róbmy, bo też tak chciałem zrobić. Chyba śliwka bokuje. Dobra, słuchajcie, udało mi się wejść na skrzydło. Idziemy teraz po skrzydle. Zobaczcie, jak on jest pozarastany. Normalnie dżungla. Silniki już są zabrane. Został tylko środek pusty. To w sumie mogło pójść na jakiś handel. Okien nie ma, więc możemy wejść do środka. Jestem teraz na drugim skrzydle i stąd wystartujemy dronem, jeżeli nie zwariuję od aluminium lotniczego GPS w dronie i wszystkie te barometry i tak dalej. Śmieszna sprawa, bo idą tutaj ludzie z dziećmi. Z tym dużym budynkiem jest tak, że jest ochrona, ponieważ ci ludzie, którzy tutaj przyszli, wynajmują plac dla swoich koparek i powiedzieli, że możemy spróbować zagadać z ochroną, ale lepiej może spróbować wejść gdzieś tak, żeby cię nie widzieli. No dobra, to ja tak właśnie wchodzę. Jesteśmy w środku. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że ten odcinek będzie raczej taki z tego typu, że będziemy musieli się skradać i uważać.
A właśnie taki jest. Więc spoko. I tutaj, gdzie jestem, jest ochroniarz u góry. Ty, tak, sklep jakiś. Kontrolna kniga. Tu jakieś też dokumenty są. Z którego to już jest 2000. Więc to jakieś nowsze czasy. No coś na zasadzie albo sklepu to było. Może takiego właśnie wojskowego sklepu. Dużo plecaków takich ze skóry. Walizki. No i te kontrolne knigi. Wszystko. Książki jakieś. Ale nie są zapisane w żaden sposób. Tam jest flaga, jest samochód, rzeczywiście ktoś się tym zajmuje. Jakby. Słyszycie, pies szczeka cały czas i tak się bije z myślami właśnie, czy tam iść, nie iść, ale tak no kontaktu z psem nie do końca bym chciał. Weselny skaldin. Jakiś składzik. Weszewni. Nie wiem, co to może znaczyć. Ten mój rosyjski raczej średni jest. Spójrzcie, jakieś tablice. Tu było wojsko. Na przykład okopy. Jak widzą z takiego okopu, nie wiem, jakiegoś żołnierza. Mistrzowskie są te tablice. To schemat działania granata. Kałasznikow. Ale fajne. Automat AKM. Tutaj parabola strzału. Znowu jakieś knigi. I wejście na górę. To są maszyny w ogóle. Więc tędy może należy zobaczyć, czy po drugiej stronie ma jakiegoś lepszego wejścia. Nie chcę się koło takich maszyn chodzić, ponieważ tam mogą być jakieś czujki, przez które mnie ktoś może zobaczyć. Ci państwo nie weszli sobie tutaj tak jak my, tylko oni wynajmują tutaj plac dla koparek. I dlatego mogli wejść. Po prostu tam, gdzie była jednostka, mają no jakieś tam swoje tam, wiecie, miejsce do parkowania. Ale tutaj, więc tak, fotele mieliśmy po bokach. Widać, że fotele składane. Natomiast tutaj podłogi już zabrakło. I zostało tylko... O, to jest ten włas, przez który chciałem wejść wcześniej, co żeśmy sprawdzali. Natomiast idziemy teraz na ogon. O, to jest chyba zbiornik od toalety. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, bo tu były kibelki. Zobaczcie, jest kibelek na urbeksie musi być. Jeden, drugi. Co ciekawe, tu polew miał okno w kibelku i to u góry. Tu jeszcze umywalka. A to jest chyba na zużyte ręczniki miejsce. Tak, tu był kosz do wyrzucania. A tutaj wchodzimy na ogon. Ale tu jest wąskie przejście, muszę wam to pokazać. A, tu w ogóle jest też dziura. Dobra, jesteśmy na ogonie. Czyli teraz tu gdzieś powinny być te zawiesia od silników. Jakieś rury w oplocie. Sorry za to, że no, chciałem poczekać, ale się nie da, bo oni tu cały czas przychodzą. No i w sumie oni są u siebie, tak? To ja przyszedłem do nich. Też nie mogę wyciszyć radia, bo chłopaki tam wbijają do tego budynku. No to rzeczywiście i pies czekał, jeżeli ktoś nas widział, no to już nas widział. A tak to zawsze powiem, że tutaj się kręciłem. Po prostu Konradowi krzyknę, żeby uważał, nie? Wydaje mi się, że to jest czujka. I tu mają cały ten swój sprzęt. Tam mają cały sprzęt do tego, paliwo, benzynę i inne takie.
Jest czujka. I nie ma za bardzo, myślałem, że takie budynki to mają 2 klatki schodowe. A tutaj mam tylko 1 klatkę schodową. Halo, halo, słyszycie mnie? Łukasz, Kuba. No raczej tak średnio. No nic, no. Nie wejdę na górę, bo jest czujka. No jak będę wchodził, tam jest cały ich sprzęt. Czujka zacznie działać, ochroniarz zadzwoni po policję. Nawet chodząc tam nie wiem, czy już nie zadzwonił, więc lepiej stąd wyjść, niż tutaj zostawać. Tak więc jeszcze raz was przepraszam za to, że kręcę jak dookoła chodzą inni, ale to był naprawdę taki pech, no bo wychodzi na to, że tutaj ludzie normalnie nie wchodzą. Tylko oni ze względu na to, no, że mają tamte te garaże wynajmują na sprzęt budowlany. Dzieciaki wyszły, więc zamiana. Słuchajcie, w tym miejscu kuchnia. U góry jeszcze chyba lampa. Tak, została. Podłogi dalej nie ma, więc tak trochę skacze, że tak powiem. Tutaj blaty robocze, jakieś szafeczki. I mamy przejście do kokpitu. I z tego co mi się wydaje, to był jeszcze taki, był na pewno, to był taki układ, że mieliśmy pewnie mechanika albo nawigatora. A tutaj słuchajcie, 2 fotele pilotów. I tam był nawigator, na dole był nawigator, tutaj był pierwszy pilot, tam oficer, tak? I drugi pilot. Wolanty jeszcze widzę. Ciekawe, czy są zsynchronizowane, czy się ruszają lotki. Ok, to jest chyba trymer. On zarządzał ogonem. To pewnie silniki. Nie będę wam opowiadał głupot, bo nie mam bladego pojęcia. Mimo to, że kończyłem technikum lotnicze. Ale na profilu informatycznym. Okienko i pytanie, czy się otwiera okno w samolocie. Jak widzicie, tak, i to dalej działa. Otwiera się. Natomiast tutaj mamy miejsce dla nawigatora i kurde, ale facet miał tam widok. Tu jest bardzo mało miejsca. Mam obiektyw szerokokątny, więc to inaczej wygląda, ale widział, zobaczcie, dół. Tu sobie mógł oprzeć nogi, więc zakładam, że to się jakoś kiedyś pewnie obracało. Tutaj miał wszystkie zegary, wskaźniki i tak dalej. No już większość jest powycinana. Chodzić jakby do piwnic. Jest parę fajnych rzeczy, jakieś plakaty, jak działa granat, jak kałasznikow działa, parabole lotu kuli. Ogólnie jakiś sklep, dużo takich książek sklepowych, czy takich magazynowych do wypożyczania jakichś ciuchów. Nie wiem, może to była ta pralnia, ale jak chcę wejść na drugie piętro, raczej na pierwsze, to jest tam czujka i tam jest cały sprzęt tych robotników, więc jakbym przeszedł, to czujka się włącza, a ochroniarz na pewno to widzi, musi reagować, nie? Tutaj i tak ogarnąłeś więcej niż się spodziewaliśmy tak naprawdę, więc jak ogarnąłeś te plakaty, to możemy się ewakuować powoli. O, widzę, wyskoczyłeś panienko z okienka już. Kuba. To niech Kuba do samochodu przyjedzie po nas. Halo, halo, Kuba. No, co tam? Bo podbił do nas pan ochroniarz. Na początku był dość niemiło nastawiony, ale dlatego, że myślał, że jesteśmy z gazety albo z telewizji. Potem sobie zaczęliśmy z nim gadać, to nas wypuścił tym głównym wejściem, nie pozwolił nam iść do Tupolewa tak jak przyszliśmy, ale wypuścił nas bramą i idziemy dookoła. Okej, ale ja nie mam kluczyków, tylko ty, więc nawet po was nie podjadę niestety. No dobra, to za 3 minuty, no dobra, 5 minut tam będziemy. To może przy jeepie się spotkamy. No tak, idziemy do jeepa. Dobra, to ja idę do jeepa. Dobra, nara. Śmieszna historia. W ogóle to jest historia z cyklu, że można się dogadać z każdym, nawet po bułgarsko-polsku. No wiadomo, ochroniarz się przestraszył, pewnie myślał, że chcemy coś ukraść, a No na początku finalnie był taki, bramą wypuścił. na początku był taki no, niemiły, a potem no, podbiliśmy, pogadaliśmy. Jednostka wojskowa, wiadomo, że dużo nie ogarnialiśmy, ale już on na początku powiedział, że myślał, że jesteśmy z gazety albo z telewizji, tak? Tak, ale to chyba tak mówił, że zobaczył kamerę, a pewnie myślał, że złodziej na początku. No, z kamerami. Na samym początku, jak do nas szedł, nie? No tak. No dobra, idziemy do naszego wehikułu. Widzimy się przy samochodzie. Elo. I tutaj kończy się nasze skradanie po mega tajnej bazie, gdzie znaleźliśmy szczątki Tupolewa Tu-134.
Konrad zjadł Antonówkę i mu zaszkodziła. W każdym razie bardzo wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Antonówkę, dobre, od Antonowa. Dobre. To ja tutaj poproszę o subkrówkę. Zobaczcie wszystkie linki, które mamy w opisie filmu. Jest tam też Patronite, bo to dzięki naszym patronom możemy tak podróżować i pokazywać wam takie nietypowe I miejsca. wysyłać stąd pocztówki przede Dokładnie. wszystkim. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Ahoj! Jeep. Drzwi.